Jest środek sierpnia, jesteśmy w stolicy Ukrainy, Kijowie i w związku z nagłym ochłodzeniem pogody rozpoczynamy ten odcinek chyba w najnudniejszym z możliwych miejsc, mianowicie w centrum handlowym. Mimo tego zachęcam do oglądania, bo zobaczymy w tym odcinku znacznie więcej. Dzień dobry Państwu, jest pochmurna sobota, mamy dzisiaj 16 stopni na zewnątrz, ale jesteśmy w shopping mall, czyli w centrum handlowym po polsku. Jest ze mną Cash i Hugo. Hugo jest naszym przewodnikiem po Kijowie i opowie nam trochę o tym mieście, pokaże nam jakieś ciekawe miejsca. It's a kind of new shopping mall, right? It's new. It's one of the most recent, yes. And it's nice. Look. To make the theme of Ocean Plaza, they decided to have an aquarium here. They actually put some sharks into the aquarium. 3 of them. Middle-sized sharks. I see. But then, you know, I think the sharks didn't have enough space and they ended up, you know, getting sick and dying. A jednak jest tam jeden rekin u góry, zobaczcie. Tam u góry jest kino, możecie zobaczyć. Są tu wypasione zachodnie marki, a także jedna polska marka. A tutaj mamy sklep Roshen, czyli byłego prezydenta Poroszenki. Podobno powstało mnóstwo tych sklepów od kiedy został prezydentem. Teraz już im nie jest, jak wiemy. Why are the gates here, the security gates? Well, since the war with Russia started, you know, they're a little bit afraid of veterans, military soldiers, who took hand grenades and actually, when they were resentful with something, when they were like, you know, they had some fight with someone, they would just threw the hand grenades at a terrace, for example, or at parliament. Some of them lost their friends or lost their limbs, you know, so they feel that no one's looking after them, even though they gave her their life or almost in service of this country, and then they felt abandoned. Yeah. And so what they could take with them, you know, lacking the salaries, like, okay, we cannot take the toilet paper or the shampoos like we do when you go to the hotel, so we take the hand grenades. Jesteśmy teraz w Kompocie, jakkolwiek to brzmi po polsku, no i w tym momencie możecie sobie zobaczyć tutaj, jakie są ceny. A tu jakbyście się zastanawiali, skąd jest nazwa Kompot. Kompot, a właściwie Kampot, to sieć kafejko restauracji wywodząca się z Odessy. Dla nas jest to po prostu ciepłe miejsce, gdzie możemy wraz z naszym przewodnikiem zaplanować, co chcemy zobaczyć tego dnia. Rozpoczynamy dosyć standardowo. Jedziemy do popularnego Muzeum Historii Ukrainy w II wojnie światowej, gdzie zobaczyć można sprzęt wojskowy właśnie z tego okresu. Muzeum to powstało w 1981 roku. Rzut okiem na pomniki uzmysławia, że nazywało się ono wtedy raczej Muzeum Wojny Ojczyźnianej, za czym przemawia także sierp i młot umieszczony w natarczy ogromnego pomniku Matki Ojczyzny, wtedy jeszcze innej ojczyzny. This is the Motherland statue, which is taller than the Statue of Liberty in New York. It faces Moscow to signify the friendship between the two cities. Now, so curiosity, the statue holds swords. And the sword was actually clipped, it was cut. It used to be taller. And the reason is because the highest point in the city should always be the top of the cross of the main church or cathedral of the city. The statue's swords was a little bit taller than that. So they had to do something about it and they clipped the top of the swords. And they were comparing it to which church? They were comparing it to that church over there. The main church of the Lavra-Peczersk complex. Ławra Pieczerska także jest wysoko na liście najpopularniejszych atrakcji turystycznych Kijowa. W związku z tym, że znajduje się ona na naszej trasie, możecie zobaczyć kapiące złotem kopuły tego kompleksu. A miejsce docelowe to Pieczersk i tutaj także możemy mówić o bogactwie. Pieczersk bowiem to dzielnica, w której mieszkają najzamożniejsi kijowianie, a domy kosztują tu nierzadko po parę milionów euro. This one is called Peczersk, and it's one of the poshest districts of the center of Kiev. We have also very nice upscale districts a little bit on the outskirts, but in the center of Kiev this is the most chic. Tutaj macie bramę taką 7-metrową, wjazd na posesję. This one is for sale. Let's buy it, guys. You might even take bitcoins. Yes, we can collect some money with my viewers and we can buy it, you know, and make parties here. Oh, you'll have pretty wild parties in here. Pieczersk to nie tylko wielopiętrowe domy, jakich nigdy wcześniej nie widziałem na Ukrainie. Wyjeżdżając z dzielnicy zupełnie przypadkiem trafiamy na komis z luksusowymi samochodami.
To właśnie tutaj na wschodzie zdarza się, że bogacze podejmują spontaniczną decyzję o zakupie takiego auta. Są bogaci, więc mają pieniądze. Są Słowianami, więc mają fantazję. Tu mamy stację benzynową. Tam na dole mamy sobie ulicę. A tu mamy budynek z lądowiskiem dla helikopterów u góry. A zatrzymaliśmy się na azerskiej stacji benzynowej, Sokar. To są najlepsze stacje benzynowe, najlepiej wyposażone, mają dobrej jakości paliwo z Azerbejdżanu. Mają te stacje wyposażone totalnie na wypasie, mają nawet często w środku, oprócz Wi-Fi, które jest tutaj wszędzie na różnych innych stacjach, też mają także drukarki na przykład. Ukraina to duży kraj, gdzie bogaci żyją często z rozmachem większym niż możemy sobie wyobrazić. Nam przecież Ukraina wydaje się biedna, skoro Ukraińcy przyjeżdżają do nas do pracy. To może powodować dla Was dysonans poznawczy, dlatego pojedziemy teraz na drugi biegun, do dzielnicy, której mieszkańcy towary luksusowe oglądają najczęściej tylko na reklamach. That's a new shopping center, right? The shopping center is here on the right, and that's the Roshen factory from the president on the left. It's a big factory. And you see that airplane goes to the airport. Yeah, pretty low. And a nice Mercedes. Kijów to nie tylko ogromne miasto, to także historycznie kolebka Rusi i obok Moskwy i Sankt Petersburga najważniejsze miasto wschodnich Słowian. Kijów się rozbudowuje, do czego paradoksalnie przyczynił się także kryzys i konflikt z Rosją. Nastąpiła bowiem emigracja Ukraińców z Doniecka i Ługańska. Biedniejsi zamieszkają na przedmieściach, takich jak to, do którego jedziemy. Wizyta na przedmieściach Kijowa szybko uświadamia, że bogactwo na Ukrainie nie jest dystrybuowane w sposób przesadnie równomierny. Dojechaliśmy do dzielnicy, która się nazywa Troesina i to jest takie biedniejsze, powiedzmy, że miejsce, bardziej blokowisko przedmieścia Kijowa, ale nadal Kijów, czyli jednak lepiej niż niektóre inne części Ukrainy, no bo ludzie tutaj pracują jednak w Kijowie. Tutaj jest typowy, stary, jeszcze pamiętający czasy ZSRR budynek. Te są trochę nowsze, no ale też nadal blokowisko, średnio przyjemnie. I tutaj znowu macie stary budynek jeszcze z czasów socjalizmu, ZSRR i creepy plac zabaw. Tutaj widać, że robią renowację kilku pięter. Prawdopodobnie ci ludzie się jakoś dogadali i się złożyli, ale na przykład tutaj widzimy drewniane stare okna i prawdopodobnie tam ktoś po prostu się nie zgodził, że go to nie interesowało. Jak coś starsi ludzie, może których na to nie stać, trudno powiedzieć, ale jest tu sporo indywidualizmu w tym budynku. Before, the gas bill was based on the area of your flat. It doesn't matter whether you use that gas or not, you just pay always the same. The consequence of this at the time was that people didn't bother changing their windows because not to pay extra money. So it's very cold in the flat, but you just turn on the heating because you pay regardless of whether you use it or not. Now things are changing and they're starting to put counters, gas counters, so you actually pay for how much you use. The people with the old windows, you can tell, are the ones that don't have money, and the ones that change their windows and put the insulation around their flats are the ones that had the money to invest and make their flats more comfortable, warmer during the cold winters, because sometimes it can get to -25 at the peak of February. To, o czym Hugo przed chwilą powiedział, jest dosyć charakterystyczne i moim zdaniem optymistyczne dla Ukrainy. Ja pierwszy raz byłem tutaj w 2000 roku i pamiętam, że wtedy to wyglądało po prostu tak sowiecko, totalnie przygnębiająco, że tutaj po prostu pachniało jeszcze Sowietami. Natomiast mimo tego, że cały czas jest tutaj korupcja, zresztą on opowiadał nam przed chwilą różne historie na temat tego, jak tutaj nawet banki potrafią okraść obywatela z paru groszy z jego konta tylko po to, żeby wśród milionów klientów przejąć dużą kasę, no to
Ukraina jednak mimo wszystko bardzo się zmienia, a to są właśnie takie pierwsze pierwiostniki, które wynikają głównie z tego, że ma konflikt z Rosją, więc gaz jest droższy. No ale dobra, przynajmniej chociaż troszeczkę zmniejszą energochłonność gospodarki lub mieszkań w tym przypadku. No bo jeżeli jest za darmo gaz praktycznie, no to w tym momencie nikt nie zwraca uwagi na to, ile wydaje kasy na ogrzewanie, a tak nie może być, to nie ma sensu. To musi być powiązane bardziej kapitalistycznymi regułami, a nie rozdawnictwem po prostu. Z mojej perspektywy mogę wam powiedzieć, że Ukraina bardzo się zmienia. Byłem tutaj kilkanaście razy. Mimo tego, że są jeszcze takie stare osiedla jak te, to nawet widać, że coś się dzieje, że coś tam remontują, poprawiają, pojawiają się nowe okna. Kiedyś jak się wjeżdżało z Polski do Ukrainy, to od razu główną różnicą były właśnie nowe okna, znaczy stare okna u nich, a nowe okna u nas. A teraz u nich też się pojawiają nowe okna, co świadczy o tym, że dbają o to, żeby domy były szczelniejsze, podnosi się ich poziom życia. Wszedłem teraz na taki plac zabaw, zobaczcie, nieodnawiany, stary. Myślę, że to od lat 90. to co najmniej tutaj nic nie było z tym robione. Myślę, że u nas już nie ma takich miejsc. Są miejsca biedniejsze, ale tak, żeby nic się nie działo latami, to raczej chyba nie. No a to budynki. Mimo tego, że jesteśmy w biednej dzielnicy raczej, biedniejszej części Kijowa, to sporo mieszkań tutaj ma klimatyzację, dlatego że Kijów w porównaniu na przykład do Warszawy czy innych miast u nas jest, Ukraina ogólnie, ta część państwa, ma klimat bardziej kontynentalny i wahania temperatur są tu o wiele większe, także tutaj bywa czasami naprawdę gorąco i dlatego nawet tutaj powiedzmy, że w biedniejszej części sporo mieszkań ma klimatyzację. Ciekawa sprawa, jeszcze przed chwilą zobaczyliśmy koło tej łady stojący śmietnik i zapytałem Hugo, jak tu jest z recyklingiem, z segregacją śmieci i powiedział mi, że wprowadzono tutaj segregację śmieci, ale okazało się, że jest to zbyt kosztowne, ludzie woleli po prostu palić śmieci i zrezygnowano niestety. Było to zbyt kosztowne. Być może na zachodzie się to bardziej opłaca, dlatego że przedmioty są u nas droższe. Nie wiem, z czego to wynika. Podobno tutaj było to zbyt kosztowne, bo trzeba było płacić za te miejsca, gdzie segreguje się śmieci i za wykonywaną pracę i zrezygnowano z segregacji. Łatwiej spalić śmieci niż segregować. Smutne, ale tak jest. Tam mamy graffiti na budynku, a my idziemy w tym momencie do Maka. I've never been here. I don't usually come to Troyeshino, you know. Last time I was in Troyeshino was like 3 years ago. So the shopping mall is new? Yeah, he built this, it was maybe 2 years ago, 2-3 years ago. Tam koleś szykuje dostawę, widać, że będzie dostarczał Maka gdzieś, także to też tutaj dobrze działa. Uklon? Glovo. You have many companies like that, the delivery companies, right? Yes. One of them is named like Uklon or something like that? No, Uklon is taxi. Uklon is the competitor to Uber, but it's local, it's Ukrainian. Glovo is like, you know, they usually go by bicycle, they deliver by bicycle. They go and pick up the food at the restaurant that you order from, and then they deliver to you. I haven't seen too many countries where Uber has local competition. It's really interesting. That means that Ukrainian people are entrepreneurial. They're very entrepreneurial, and actually Uklon preceded the entrance of Uber in Ukraine. So Uklon was here before Uber. No więc macie tutaj nowoczesną infrastrukturę, zamawianie jedzenia, Uklon i tak dalej, a tam macie stare bloki. Ciekawe. Wydaje mi się, że to jest tutaj całkiem nowe, ponieważ jest pani, która pokazuje, jak to wszystko działa, więc u nas jest jak gdyby już gdzieś tam przyzwyczajeni są wszyscy do tego, a tutaj jest chyba nowe. Możliwe. Do you want a big fry? To, co jeszcze mogę od siebie powiedzieć, to to, że w porównaniu do takiego Naddniestrza na przykład jest tak, że tutaj ludzie nie mówią, że nie nagrywaj mnie albo cokolwiek w tym stylu. Można filmować i ludzie są raczej wyluzowani. Albo mają cię gdzieś, albo się nawet uśmiechną, pomachają. Czyli nie ma takiego sowieckiego jak w Naddniestrzu, jak w Prydniestrowie, takiego, wiecie, sowieckiego klimatu, że nie nagrywaj mnie, bo jesteś szpiegiem czy coś w tym stylu. Jak, Kaszu, nowocześnie, co? Tak, no powiem wam szczerze, że jest tu dużo bardziej nowocześnie niż bym się spodziewał, a teraz taka niby głupota, ale właśnie to też chyba jest u nich nowość, ponieważ pani tłumaczy tam wszystkim, jak to działa, że można w Macu zamówić i przyniosą do stolika. U nas też to już działa od kilku lat, ale kto z takich rzeczy będzie korzystał w McDonaldzie? Nie wiem, czy to się uda, ale być może pojedziemy z Hugo i pokaże nam bazę wojskową, gdzie kiedyś jeszcze za komuny było 90 ogromnych tej średnicy, naprawdę ogromnych rakiet, głowic nuklearnych, które mogły zniszczyć pół świata, można powiedzieć. Tutaj widać, jakie są one wielkości przy ludziach. No i dobra, może teraz za dużo nie będę pokazał, może się to kiedyś uda nagrać, ale robi to wrażenie, naprawdę robi to wrażenie. Jest tam centrum kontroli tego wszystkiego i tak dalej. No zobaczymy, może się uda to pokazać.
Opuszczamy Trojeszczynę, dzielnicę, sypialnię Kijowa i jedziemy na tą lepszą stronę Dniepru. Nadchodzi sobotni wieczór, a te mogą być w Kijowie bardzo imprezowe. Planujemy spędzić ten wieczór umiarkowanie spokojnie, a jak będzie, zobaczycie. Vlogery na imprezce. GoProsem to się może nie nagrać. Nie, nagrywa się, nagrywa. Jak tam, Keszu? Dobrze jest. Słuchajcie, ja tylko wysiadam z taksówki. Przepraszam panowie, ale ja tu jestem z znajomymi, okej? Ja to jestem prywatny. Wiecie, To co, Sauerki wiadą? jedną rzecz do powiedzenia. Wjeżdżają Sauerki. Dzik wjeżdża. Miejsce nazywa się Pink Floyd. Pink Floyd, tak jak Pink ten Floyd, czyli psycholog. Pink tak jak Pink Floyd, a Freud jak Freud, ten słynny psychoanalityk. Nie muszę chyba dodawać, że Pink Floyd to jest mój ulubiony zespół. Wydarzyła się właśnie mega miła sytuacja, ponieważ jesteśmy grupą osób, a w lokalu nie ma miejsca i bez problemu ludzie się zgodzili, żeby się porozsiadać gdzieś do mniejszych stolików, żebyśmy mieli gdzie usiąść przy barze. Mega miła rzecz, jeżeli chodzi o ludzi, więc jak dla mnie łapka w górę. Czyli ludzie się komunikują ze sobą, Tak, nie? komunikują się bez żadnego problemu. Hej, słuchajcie, chcemy tu usiąść, czy możecie nam ustąpić miejsca i tak dalej. Nie Mega macie fajnie. już więcej w kamerze, koniec. To nie, proszę tego wyciąć. Tak? Jesteś pewny? No. Zapisz to i nagraj i wstaw. To jest ciekawe menu, ponieważ u góry, w tą stronę masz bardziej more refreshing, takie lżejsze, a na dole już wchodzi większy alkohol i to jest tak zrobione. Po lewej masz słodsze, a po prawej kwaśne, tak? Więc możesz sobie po prostu zdecydować, że jadę... Smakuj po ilości alkoholu. Tak, jadę w refreshing sour, bam. Albo jadę refreshing sweeter, bam. I tak dalej, i tak dalej. Pani Majo. Co ciekawe, bo ja osobiście bardzo lubię koktajle, bo one lekko wchodzą. Zamówiłem ten koktajl, bo to jest Manhattan, a Manhattan to jest ulubiony koktajl mojej ulubionej postaci historycznej Jana Karskiego. Jan Karski uwielbiał Manhattan i po prostu Taki hołd. choćby z czystej ciekawości, bardzo go lubię. Zamówiłem sobie, żeby spróbować, co Jan Karski pił tak naprawdę i co lubił. Dla mnie to jest takie doświadczenie ciekawe. A mocny. Tak swoją drogą, wiedziałem, że pił Manhattan.